Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, jestem miłością i miłosierdziem. Jestem jednością. Kocham was, oświetlam drogę, abyście nie zginęli w ciemnościach grzechu. Człowiek, nasz obraz i podobieństwo, upodobnił do swojej wygody dwoistość, rozdzielając naturę i człowieka. Ludzkość postanowiła kochać tylko siebie, niszcząc wszystko, co jako boski dar istnieje w stworzeniu, szukając jedynie ludzkiego dobrobytu. Życie człowieka musi być nieustannym dziękczynieniem wobec naszej Trójcy. Ludzkość żyje z tego, co zewnętrzne. Zapomnieli o uświęceniu zmysłów i oddali się grzechowi, który uosabiają podstawowe instynkty. Ślepota człowieka jest tak wielka, że nie widzi on znaków czasu. Ślepota człowieka jest tak wielka, że widząc siebie pokonanego przez żywioły, zaprzecza własnemu cierpieniu, zaprzecza temu, czemu nie może zaprzeczyć i z tą proroczą reakcją zanurza się coraz bardziej we własnej pladze. Ludzkość żyje odwieczną walką między moim Kościołem a tymi, którzy mnie odrzucają, między miłością a nienawiścią, między życiem a śmiercią, między łaską a grzechem. Dzieci, wzywam was do życia z mojej miłości. Wy, którzy wiecie i rozpoznajecie, co nadchodzi, unikajcie wszystkiego, co szkodzi duchowi i umacniajcie się w wierze. Musicie wzrastać w świętości, dobre uczynki muszą się powielać, abyście byli umocnieni w duchu. Umiłowani, przygotujcie się, słońce wyleje swój gniew przeciwko człowiekowi, ziemia ujrzy siebie pokrytą ogniem, a wiatr nie będzie już przyjacielem człowieka. Ziemia obróci się przeciwko sobie, słońce zostanie ukryte i nadejdzie ciemność. Będą to dni agonii, w których wiara zostanie poddana próbie. Módlcie się za mój Kościół, podzieli się on bez posłuszeństwa mojemu wikariuszowi. Duchowni będą się oddzielać, modernistyczne reformy będą dzielić jednych od drugich, jedność zniknie, a świeccy będą zdezorientowani. Komunizm, rak narodów, postępuje utrzymując swoje zbrojenia w ukryciu, przygotowując się do eksterminacji i podporządkowania sobie narodów za pomocą siły. Dzieci, wezwałem was do zatrzymania się i spojrzenia w głąb siebie. Nie jesteście posłuszni, odmawiacie uparcie. Wobec odmowy człowieka zatrzymam was, wszystko pozostanie bezwładne. Przede mną całe stworzenie będzie milczeć, aby człowiek spojrzał w siebie. Ziemia przygotowuje się do ponownego oczyszczenia. Niebo pokaże bliskość tej chwili. Ludzkość będzie zdumiona w obliczu tego, czemu zaprzeczyła. Nienawiść człowieka przyniesie śmierć, ukryje się w norach, aby nie być widzianym. Dzieci, karmię was z mojej ręki. Moje miłosierdzie zstępuje nieustannie, przyciągając skruszonych. Mój lud wykiełkuje na żyznej ziemi i będzie żył obok mnie. Umiłowani moi, ufajcie nadal w moją opiekę. Przyjmijcie moje błogosławieństwo. Wzywam was do nawrócenia, do pokuty. Nie bądźcie głusi na mój głos. Wciąż koronujecie mnie cierniami. Oddzielcie się od grzechu, powróćcie na prawdziwą drogę. Nie nazywajcie miłością tego, co podejmujecie z iluzją i natychmiast opuszczacie. Młodzi, nie bójcie się być wzgardzonymi, znieważonymi, bądźcie różnicą, która wyznacza przystanek na drodze. Patrzcie w siebie, nie unikając wad, przywiązań i grzechów, gdyż zły uważnie przygląda się waszym skłonnościom, aby powiększyć ludzkie słabości,
i w ten sposób zwracacie się przeciwko sobie. Stawiajcie opór w obliczu pokus, nie odmawiajcie sobie nawrócenia. Ja jestem miłością i miłosierdziem, przyjdźcie do mnie, poznajcie mnie, pragnę wam przebaczyć i zbawić. Jeśli zwrócicie uwagę na moje wezwania, udzielę łaski, aby serce ludzkie zmiękło. Tak jak pszczołę przyciąga pył kwiatów, tak ja będę przyciągał dusze, które pokutują. Nawróćcie się do sakramentu pojednania. Odżywiajcie się z mojego ciała i mojej krwi. Im bardziej jesteście chorzy, tym bardziej potrzebujecie mnie. Nie męczę się czekaniem na was, ale nie nadużywajcie mojej sprawiedliwości. Ci o upartym sercu muszą wiedzieć, że moja prawda świeci. Nawet gdy mówię wam o mojej cierpliwości, nie myślcie, że nadużywając jej osiągniecie przebaczenie. Nie grzeszcie oczekując przebaczenia, bo kto tak postępuje, jest szydercą, a nie pokutnikiem. Żyjecie w obliczu proroctw, cierpienie zostało sprowadzone przez ludzkość. Połowa kielicha już wylała się na ludzkość, a wraz z nią początek nieznanych plag, które już poruszają się bezgłośnie. Wróg duszy rozwija swoją wielką ofensywę przeciwko całemu mojemu ludowi, klęski żywiołowe trwają przed pustą ziemią, która się zapada. Ambitne i okrutne umysły wyznaczą dokładny punkt na rozpoczęcie wojny, w rozpalonej ludzkości, która została przygotowana poprzez technologię, aby widzieć wojnę i rzeź jako coś normalnego i codziennego. Umiłowane dzieci, ja was nie opuszczam, moje słowo nie wyczerpuje się, tak jak nie wyczerpuje się moja miłość do ludzkości, do całego stworzenia. Pozostanę u waszego boku, obok tych, którzy cierpią dla mojego dobra, obok tych, którzy walczą dzień w dzień myśląc, że to co robią jest małe. Czyńcie zadośćuczynienie, nie przestawajcie się modlić, otwórzcie usta na chwalenie, na dziękczynienie za wszystko, co otrzymujecie nieustannie. Przyjmijcie pełne miłości wezwania mojej matki i schroncie się w jej łonie. Moja matka ostrzega was, abyście się obudzili i żałowali, aby konsekwencja grzechu nie zawierała w sobie tej intensywności, którą sam człowiek wykuł. Nie zapominajcie o moim wezwaniu. Wyryjcie je w swoim sercu. Jest to zapisane w niebie. Błogosławię was, pozostańcie w moim pokoju, Jezus.